proszę Państwa, jak mamy do czynienia z jakimś wagiem na płycie MQB z 2.0 TSI pod maską, bądź też TFSI, albo jak w tym przypadku 2.0T i dodatkowo jak taki wóz jest skażony jakimś nawet wirusem, no to będzie ciekawie. A chciałoby się zaśpiewać Hallo, guten Morgen, Deutschland. Ale nie, bo to Audi A3 8V w sedanie zostało ściągnięte ze Stanów. Jest to dość istotne w tym przypadku. Auto zostało wyprodukowane w 2015 roku i no właśnie, jest to przedlift, a w przedlifcie w A3 8V w Europie nie było 2.0 turbo pod maską, czy też 2.0 TFSI, no jak zwał, tak zwał, wiadomo o co chodzi. Dopiero w S3, ale o silniku troszeczkę później. W dzisiejszym filmie w zasadzie to tak mega szybko przyjrzymy się tej maszynie z bliska. Właściwie omówię Wam jedynie konfigurację, zmierzymy sobie ją raceboxem oraz skoczymy na próbę autostradową. A trójeczka w sedanie zawsze jest zgrabna. Nawet gdy nie mamy tutaj pakietu S-Line, to auto wygląda dość korzystnie. Przede wszystkim na przykład taki tylny zderzak. Proszę bardzo, mamy tutaj dwie prawdziwe końcówki wydechu. Bez S-Line'u w Europie nie występowało coś takiego. Biały lakier, 19-calowe felgi. Ta maszyna jest na sprzedaż. Link znajdziecie w opisie filmu. Lekko ponad 60 000 złotych za tak w miarę świeży i dość szybki samochód. Proszę bardzo, front. No co, tutaj mamy fejkowe akurat wloty. Tutaj grill już jest prawdziwy. U mnie emblemat Quattro, ponieważ jest tutaj napęd na wszystkie koła. Właśnie Quattro, haldeksik. Może jeszcze szybki rzut oka do środka. O, brązowa skórka. Tam po środku jest wysuwany ekranik, system multimedialny, automatyczna skrzynia. Ale dobra, chciałem się tutaj skupić na silniku. Jeśli mówimy o A3 w sedanie 8V przed liftem, no to 2.0 TFSI występowało tutaj jedynie w Audi, znaczy w S3 model, nie w A3. Chyba w polifcie było 2.0 TSI 190 koni. Seryjnie 220 koni mechanicznych. Moment obrotowy 350 Nm, jednak te wartości są jedynie tutaj przykrym wspomnieniem. Teraz auto jest mocniejsze. Jest to jednostka z rodziny EA888 trzeciej generacji, także właściwie nie ma tutaj jakichś tam fuck-upów czy czegoś takiego. Generalnie ten silnik, ta jednostka ma oznaczenie CNTC, coś takiego i tak można powiedzieć, jest to silnik tak jak w S3, ale troszeczkę osłabiony. Chyba wtryskiwacze są tam mniej wydajne, turbina mniejsza. Jest tutaj potencjał. Na Stage 3, no to nawet ta jednostka może osiągać 480 koni mechanicznych. Tutaj mamy jedynie wgrany program silnika oraz program skrzyni. Teraz auto ma 270 koni mechanicznych zamiast 220 i 430 Nm. Jeśli chodzi o osiągi, no to ten wóz w serii pierwszą setkę osiągał jakoś lekko ponad 6 sekund, 6,2, 6,1 sekundy, coś takiego. Aktualnie ten czas oczywiście jest lepszy. Taka jest moja deklaracja. Boże, ja tutaj pitu o osiągach, a jeszcze Wam nie mówiłem o skrzyni biegów. 6-stopniowe DSG DQ250. Ogólnie procedura startowa, tak jak wyczułem w tym samochodzie, jest zrobiona tak na bezpiecznie. No wiadomo, jeśli chodzi o jak jest zrobione ECU i TCU, no to jest to po prostu zrobione z głową. Nie jest to jakiś mocny chip. Wszystko zrobione na bezpiecznie, z głową, na daily. Prędkość maksymalna. W Stanach Zjednoczonych, no wiadomo, auta mają różne takie dziwne, nieładne kagańce. Prędkość maksymalna wynosiła tutaj mniej więcej 210 km na godzinę. Jak znalazłem w internecie, no to w serii przy 220 koniach mechanicznych ten wóz bez limitera powinien osiągać jakoś 242 km na godzinę. No jednak wiecie, jak mamy tutaj 270 koni mechanicznych, no to też będzie wyższa ta prędkość. Myślę, że w tym momencie możemy przenieść się na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie, by sobie to zweryfikować, by też sprawdzić 100-200. Myślę, że to będzie ciekawe. No raczej prędkościomierz zostanie tutaj zamknięty. No dobra, to możemy palić maszynę. A dzisiaj bez sączegu, dzisiaj naprawdę na spontanie. O, proszę bardzo. Po prostu czterocylindrowa benzynka uturbiona, no panie drogi, wydech tutaj nie był rzeźbiony, troszeczkę bardziej może ją słychać, gdy się wkręca na obroty. Ustawimy sobie temperaturkę, no i okej. Co dzisiaj taka ciekawa, dziwna pogoda, nie wiem czy to ma wpływ na silnik czy coś, ale jest
15,5 stopnia, tylko że straszna panuje taka wilgotność. No nawet tutaj płukałem auto i też ono potrafi mi tutaj podparować. Będzie ważna próba autostradowa. Sam jestem ciekaw, no fajna, bo to kurczę bez kagańca, tak jak widziałem na zdjęciu właściciela, ile jechał właściciel tym samochodem. Zobaczymy, czy większy wynik uda nam się uzyskać. Co deptamy? No i proszę. I to było na D, a właściwie na DS. O tak powinienem sobie zrobić. Nie ma tutaj trybów jazdy, jest po prostu tryb skrzyni DS. No i TCU, jak tutaj jest zrobione, no to też w ogóle reakcja i praca tej skrzyni jest inna. Kurcze pieczone! Jeszcze zużycie paliwa. No i dobra, spoko. Dobra, ja tutaj zwalniam. Kamerkę będę musiał ściągnąć. Ciekawe, jak dzisiaj będzie ruch. No rano jechał o, właśnie tam pojechał mój kolega RS4. Chciałem o nim akurat pojeździć. 292 rano sobie jechał. Kurczę pieczone, ale zbieg okoliczności. Dobra, ściągam kamerę. Czy ściągam kamerę jeszcze? Nie, jeszcze wiatr tutaj chciałem wam pokazać. Proszę, teraz będziemy jechać troszkę pod wiatr. A czemu tutaj GPS-ik? Nie chce mi się coś odpalić? Będzie kontrola? Nie. Takie Audi A3 w ogóle nie jest przypałowe. No, to jest przypałowca. Nie wiem czemu, ale nie chce mi coś tutaj prędkość łapać na GPS-ie z telefonu. No dobra, ale dobrze, że Racebox przynajmniej łapie. Czekajcie. Nie, klimę wyłączymy sobie. Tryb S. No i dobra, i tutaj pierwsze jakieś takie porządkowe 100-200 zrobię. Mam nadzieję, że perspektywa jest ok. S3 ma gdzieś tak 13 sekund, myślę. No i dobra, tutaj odpuszczam, bo wyprzedzanko, ale 14,42 już było 1,9% z górki, ale pod wiatr. Zobaczymy, później zbadamy sobie na równym, jak to będzie. O, GPS akurat zaczął działać. Nie wiem, czy mu tak można ufać. Nie, odpalił jakoś. Tutaj jakieś takie profilaktyczne bujnięcie. Dobra, już nie chce mi tutaj kickdowna zrobić maszyna. Ciekawe, do ilu ta skrzynia biegów jest. Dobra, na razie sobie odpuścimy. 235 km na godzinę na luzaczku i to pod wiatr, nawet delikatnie pod górkę. 200-250 może i też tutaj zmierzymy dziś. Damy sobie najpierw na D i zbadamy prędkości obrotowe. No i dobra, tak jest 140 km na godzinę. No wprawdzie cyferblat jest w milach, ale mam tutaj na komputerze podkładany na ekraniku podgląd w kilometrach na godzinę, ile jedziemy. To 140 to mamy mniej więcej 2506 obrotów. 120. Ale tutaj rano kolega próbę sobie zrobił. 292 licznikowe, bo tam kagańczyk jest. Niestety wysoki, ale jest. Piękna maszyna RS4 B9. No i dobra, 122 190 i teraz 100 km na godzinę 1000, wyższy bieg najwyższy, 1822. Dobra, jest ok. Tu jak na razie nie będę mierzył 100-200. Może sobie za chwilkę domkniemy licznik, ale zobaczymy, jaki będzie ruch, bo teraz już, kurczę, no teraz już jest trochę osób tutaj. Już widzę mistrz lewego pasa. Zjeżdżamy. No i dobra, kickdownik. Prawy pas, bo zawsze może ktoś być szybszy. No kagańca na 210 km na godzinę z pewnością tutaj nie ma, z pewnością.
puścimy. Zawieszenie tutaj jest seryjne, także jest troszeczkę miękko. No, ale wiecie, też tutaj nie musimy zasuwać po łukach aż tak. Wjeżdżamy na odcinek specjalny. No tak na daily, na dynamiczne daily to jest po prostu. Czekajcie, zwolnię poniżej 200 i może 200-250 uda się zbadać? No jest trochę podwiaterek tutaj, no. Patrzcie, i łuk, kurczę. O panie, ale się tu bujniemy. Dobra, 262 km na godzinę według GPS-u. 34 sekundy, 200-250. Można mierzyć? Można. Drugi zjazd za przejściem granicznym w Kołbaskowie. Na Szmyln. A sobie zrobimy soundcheck. Może pociśniemy jeszcze w drugą stronę. Na pewno 100-200 trzeba tak bardzo dokładnie zbadać. Szczerze nie wiem, ile było według prędkościomierza. 265 km na godzinę. No tutaj mi właściciel pokazywał, że jechał tym samochodem. I co? Będzie soundcheck? No, tak jak mówiłem, raczej na daily tutaj zestrojenie. No tutaj ochoczo chce się zbierać, tylko trochę miękki jest ten samochód, muszę przyznać. No, na daily to ok. A na próby autostradowe, no to bym tutaj nawet taką lekką jakąś sprężynkę wsadził. Dobra. I nie możemy, prawym pasem w Niemczech nie można wyprzedzać. Czekamy na swoją kolej. No jazda. Dobra. I wyprzedzanie. Ja odpuszczam. Dobra, jeszcze raz zbadamy. Szalan wyprzedził. No, lekko było pod górkę, teraz lekko z górki. A to będzie chyba ok, taki pomiar. No, minus 1%, no to 14,69. I okej, w tym odcinku myślę, że to by było na tyle. Prędkość maksymalna, kurczę, zweryfikowana. Nie ma tutaj kagańczyka na 210 ani na 250. 0-100 zmierzone, 100-200 zmierzone, zużycie paliwa 22,2. No jest to dynamiczny samochód, no już tutaj można się spokojniutko z kimś pościgać. Pamiętajmy też, że jak będzie gorsza pogoda, no to jak mamy tu napęd quattro, to też nam będzie łatwiej wykorzystać tą całą mocę, wszystkie 270 koni koniszy takich, chętnych do działania w każdym momencie. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.